blisko prawie ponad miesiąc, półtora miesiąca, żeby zamówić taki oto ściągacz. To też ciężko było określić do tego silnika Suzuki SMX50, ciężko znaleźć, no niby do Suzuki, ale tak, na pewno nie jest to gwint prawy, jest to gwint lewy i pasuje. Teraz spróbuję ściągnąć te koło magnesowe. Gotuję tylko klucze do tego. Jestem ciekawy, czy to zejdzie łatwo, czy będzie z tym dużo problemów. Chwila prawdy będzie. Nie mam klucza płaskiego 24, więc wykorzystam nastawny. Chociaż nie lubię stosować nastawnego. I klucz 17. Sprawdzamy, co się wydarzy, to się wydarzy. Najpierw dokręcę. No, przepraszam. Luzuję jeszcze to, dokręcę, bo to jest lewy gwint. Dociągnę, zablokuję, a tu jest gwint prawy, normalny. Widzę, że ciężko to idzie, wezmę chyba udar do tego. Powiem tak, to się trzyma dość mocno, zawsze nie zaszkodzi jeszcze zwilżyć WD-40 po gwincie ściągacza też. Wezmę udarem, spróbuję, bo chyba będzie topornie to schodziło. Zmierzmy się z tym. Ściągacz, później powiem, jaki to jest konkretnie ściągacz do tego silnika. Powiedzieć, że sukces. Jest klinek, jest to ściągnięte. Niezła walka była. Dobra, jadę z tym dalej. Teraz należy sprawdzić. Tu prawdopodobnie mogę zobaczyć, że jest znak. Jest ustawione na środku, zgodnie ze znakiem. Nie wiem, czy ktoś to wybił, czy było. Ale tego będę się trzymał przy kolejnym montowaniu. Jest kreska, więc to jest baza. Zapłon Denson. No to później się okaże, ja bym tego na razie nie ruszał, bo silnik chodził, dopóki wał nie padł. Więc tu bym nie szukał chwilowo żadnej przyczyny. Ściągam zapłon, no i zabieram się za rozkręcanie wszystkich pozostałych elementów. Zapomniałem, że stara szkoła mówi, żeby opukać przed odkręcaniem te śruby, które chcemy zruszyć. I oczywiście dobranie odpowiedniej końcówki do główki. Już się pojawia pierwsza skółka. No niestety śruba stoi. Już jest trochę przejechana przeze mnie, bo stoi, nie chce się ruszyć. No cała wąska instalacja jest bardzo prosta. Idzie po prostu z prądnicy cewka ładowania, cewka na zapłon i jeden kabelek od biegu neutralnego. Więc tak to sobie idzie. Filmuję, aby pamiętać, jak to wszystko szło. Dokumentacja pełna, a teraz muszę powalczyć z tą śrubką, żeby to wykręcić, żeby uwolnić ten kabel, żeby to zdjąć. To takie zawsze niuanse czasochłonne, ale myślę, że poradzimy sobie z tym. Co mogę zrobić? Standardowo, no jak nie chcę iść, jest zajechany, no to mogę nadciąć na duży, płaski wkrętak, wtedy stuknąć i spróbować. Jeżeli nie pójdzie, będę rozwiercał. No takie rozwiązania zawsze przy tych starszych maszynach, że coś się pojawi, ukręci, urwie albo właśnie stoi w miejscu. To jest chyba to, co zniechęca wielu do grzebania przy takich sprzętach. Ogólnie mnie też. Nadpiłowałem. Wybieram teraz, im większa, tym prawdopodobnie lepsza, chociaż nie zawsze tak bywa. W naciętą śrubę. Stuknę, puknę trochę.
pójdzie po dobroci, czy znowu się objedzie. Tego ja nie wiem, ale zobaczmy, spróbujmy. Poszło. Na szczęście. Wtedy jest satysfakcja, że się nie urwało, ale udało się odkręcić. Ale śruba będzie oczywiście do wymiany. Trzeba znaleźć, to już nie problem. Tak, uwalniamy to i voilà. Mamy cały nasz zapłonik zdjęty. Mam nadzieję, że to też puści. Nie objedzie. Ok, puściło. Puściło. To jest automat, jak to nazwać, automatem czujnik luzu. Tam jestem ciekawy. Jest jeden styk. Jest chyba kulka. Tutaj jest styk. Co to jest, kulka, czy to nie jest kulka? Dobra, nie wiem co to jest. Jest jakiś o-ring. Jest o-ring. Mam nadzieję, że w zestawie naprawczym też jest o-ring. Trzeba tu zwrócić na to uwagę. Warto by było to wymienić. Dobra, tu się nic więcej z tym nie da zrobić. To się rusza. Ale czy to się wyciąga? Może to się wyciąga. Tak. Można to wyciągnąć i lepiej to teraz wyciągnąć. I to samo wypadnie po jakimś czasie. Jest mała sprężynka. Ok. Teraz możecie życzyć mi powodzenia, bo zabieram się za rozkręcanie tych wszystkich śrub. Nie wiem, czy mam odpowiednią końcówkę dobraną. Dobra, jest jedna zruszona. Na spokojnie. Należałoby sprawdzić, czy wszystkie śruby są wykręcone, trzymające dwie półki silnika. Bo ja święty nie jestem. Kiedyś zdarzało mi się rozpoławiać silnik, gdzie jakaś jedna śrubka była przeoczona i wtedy gwint zerwany. Z jednej i z drugiej strony, czy nic nie przeszkadza, bo tak, tu mamy wał, tu wszystko zejdzie, tu wszystko zejdzie, wałek zdawczy, tutaj też nie mamy żadnych przeszkód z tej strony silnika. Z drugiej strony silnika też wał powinien zejść. Tutaj mamy, co tu mamy? Wałek, ale to też to jest szpień, na którym się obraca. Co tutaj? Pompa oleju? Nie pamiętam. Tu też nic takiego raczej nie ma, żeby było zablokowane, więc teoretycznie można by było zacząć rozpławianie. Tutaj też nic takiego nie widać. Jeszcze przejrzę na spokojnie dookoła i zaczynam otwierać silniczek. Pukać delikatnie, ale już opukując tutaj widać, że rozchodzi się ten silnik, więc jestem dobrej nadziei, że się podda bez jakiegoś specjalnego ściągacza, bez tłuczenia w nieskończoność. Ładnie zaczyna tutaj nam się otwierać, widać. Więc myślę, że nie będzie problemu. Coś nam już się wysypuje w środku skrzyni biegów. Tak, plastikowa zębatka.
Teraz co cię trzyma? Z której strony? Wał puszcza od tej strony. Więc delikatnie postukać. Co cię tutaj trzyma? Wałek zdawczy. Wałek zdawczy. Ok. Teraz pokaż kotku, co masz w środku. No już się mi coś wysypało. Tak. To jest od plastikowa zębatka. Pamiętam, napęd pompy chyba oleju. Dobra, trzeba skrzynię biegów, gdzie indziej zupełnie będę sobie segregował. I wałeczek i tutaj sprężynka. Ten element. Zaraz się przyjrzę, jak to chodzi. No teraz najważniejsze jest to, żeby niczego tu nie zgubić. Przejrzeć wszystko tak jak jest, a zwłaszcza skrzynię biegów. Silnik był składany na silikon i tu już widać, ktoś tu był wcześniej, bo masa jest w środku, więc był rozpoławiany ten silnik już wcześniej. Na pewno z automatu. Sprężynka jest. Powiem tak, ciekawe elementy. I żeby tego nie mieszać z pozostałymi, to ja sobie tak zamknę temat. To włożę do torebki jako strona zewnętrzna, żeby nie mieszać żadnych śrubek. A te wszystkie drobiazgi będzie jako strona wewnętrzna. O, i to jest dobry plan. Taka mała sprężynka może nam namieszać. Ruszysz się, czy nie? Czy będzie trzeba Ciebie grzać? Przyjrzyjmy się z bliska. Dobra, o-ring łączący tutaj, gdzie jest pompa wody, chłodzenie. Widać, ile tutaj jest zanieczyszczeń. Tutaj też widać, to wszystko jest zanieczyszczenie w układzie chłodzenia. Wał chwilowo nie chce wyjść, zaparł się na łożysku jednym. Tu przejrzę te łożyska, czy mają jakiś taki wyczuwalny luz, czy wymagają ewentualnie ingerencji. A gdyby to był mój silnik, to na pewno bym w ciemno wymieniał, nawet jeżeli nie mają luzu. Popatrzymy, zobaczymy. I skrzynia biegów. Podgrzewam opalarką karter. Może pomoże, aby wybić wał z łożyskiem. Nie mam palnika, ale nie chciałbym tutaj po prostu otwartym ogniem prasować. Jak widać też on się nagrzewa. Robi się dość ciepłe. Zobaczymy. Jest. Mamy wybity. Dobra, wyszło z łożyskiem, fajnie. Właśnie przez to, że było podgrzane. Mamy wał. Słychać, jak dzwoni? Dzwoni jak dzwon. Łożysko jest ciepłe. Dobra, wał idzie w całości do wymiany z łożyskami. Teraz jeszcze tylko kwestia jest tej tulejki. Też postaram się podgrzać. Nie wiem, jak ją ściągnąć do końca, bo to jest też tulejka do uszczelniacza od skrzyni, od strony skrzyni biegów jest uszczelniacz wewnętrzny i dopiero później jest łożysko osadzone na tym copie tutaj. Więc to wypada ściągnąć, więc też podgrzeję. Nie mam pomysłu, żeby tego nie uszkodzić, bo to musi być w dobrym stanie. Nie można tego uszkodzić. Chyba że to z wałem przychodzi. Tego nie ma. Tego nie wiem. To jest ciekawe. Wałek zdawczy, to jest to.
zawałki chciałbym wyjąć jednocześnie. Co się tu blokuje? To jest wałek sprzęgła. Dobra, ten wałek sprzęgła. Okej, doucement, powoli. Dobra, ten wałek zaczyna wychodzić, ale blokuje mnie. Wszędzie są takie małe rzeczy, żeby nie zgubić. Tutaj tulejka zabezpieczająca, tutaj coś takiego i teraz wypadałoby, żeby... Dlaczego ty nie chcesz wyjść? To nie chce wyjść. Młotek gumowy i pomaga nam w wyciągnięciu tego. Tak. Tu jest ten wałek. Tu jest drugi wodzik. Teraz skrzynia biegów. Ostrożnie. Jest podkładka i niech będzie. Musi być ta podkładka. Już więcej nic nie ma. Wałek sprzęgła. Ok. Co tu można zobaczyć? Kły są może delikatnie wyrobione, ale tylko lekko widać. Myślę, że skrzynia biegów tutaj nie ma żadnej akurat podkładki. Tu i tu. Tu nic nie ma. Nie było. Podkładki dystansujące. Tutaj jest jedna danej grubości. I tak, odłóżmy to tak. Zobaczmy sobie tę część skrzyni biegów. Jest pierścień, nie mam zamiaru go ściągać, żeby rozkładać wszystkie zęby. Ale też tutaj te kły widać, że są w fajnym stanie. Wałek zdawczy też jest ok. Też w dobrym stanie. Więc do skrzyni biegów zupełnie bym się tutaj nie przyczepiał, bo chodziła poprawnie. Teraz to sobie tylko... Nie, to z tej strony. Już nie namieszaj, Simon. A, i to nie tak. Tak czy nie tak? Tak się działeś. No właśnie. Nie namieszaj, Simon, żeby później nie było, że coś tu nie działa. Widać, jest wytarte. Dobra. Tak ma być. W ten sposób. O, to muszę zabezpieczyć. Mam opaskę tu, żeby to nie zginęło. Młotek gumowy i pomaga nam w wyciągnięciu tego. Tak.
Tu jest ten wałek. Tu jest drugi wodzik. Teraz skrzynia biegów. Ostrożnie. Jest podkładka i niech będzie. Musi być ta podkładka. Wałek sprzęgła. Okay. Co tu można zobaczyć? Kły są może delikatnie wyrobione, ale tylko lekko widać. Myślę, że skrzynia biegów, tutaj nie ma żadnej akurat podkładki tu i tu. Tu nic nie ma. Nie było. Podkładki dystansujące. Tutaj jest jedna danej grubości. I tak, odłóżmy to tak. Zobaczmy sobie tę część skrzyni biegów. Jest pierścień, nie mam zamiaru go ściągać, żeby rozkładać wszystkie zęby. Ale też tutaj te kły widać, że są w fajnym stanie. Wałek zdawczy też jest ok, też w dobrym stanie. Więc do skrzyni biegów zupełnie bym się tutaj nie przyczepiał, bo chodziła poprawnie. Dobra, tak ma być w ten sposób. Dobra, zabezpieczyłem opaską, czyli przytytką, tak, aby elementy z wałka same nie zsunęły się, bo tam jest mały trzpień i chcę, żeby to było w całości. Tutaj też koło od pierwszego biegu i tą podkładkę dystansującą skrzynię biegów. I to mogę odłożyć, tak? To odłożyć, to jakoś sobie opisać zaraz mazakiem. Umyć dwa kartery, wybić uszczelniacze i zobaczyć te łożyska skrzyni biegów, jakie mniej więcej to jest w stanie, i przyjrzeć się temu, jak pęknięty jest ten cały spust oleju, co z tym można dalej zrobić. Tak się zdarza, że po prostu brakuje miejsca w środku. Dlaczego? Bo ja podnajmuję tylko połowę garażu i muszę udostępnić, no po prostu gdy zostawiam te miejsca, to współlokator nie ma dostępu do swoich rzeczy. No i teraz potrzebuję zrobić miejsca, bo dwa rozkręcone motocykle zajmują sporo miejsca. Jeszcze muszę to wszystko podkładać. Więc mały motocykl chcę ramę oddać, bo silnik wciąż jest na stole. Silnik zajmuje powiedzmy całą półkę, gdy to wszystko pokładam. To już dużo mniej, ale tu muszę wszystko poogarniać też, żeby zacząć na spokojnie rozrywać tą wiązkę elektryczną. Więc zabieram się za to, takie zwykłe, codzienne rzeczy. Więc to też nie jest tak, że mam możliwości nie wiadomo jakie do robienia nie wiadomo czego, tylko skromne narzędzia ręczne, skromne, nieduże pomieszczenie i to mnie ogranicza w pewnym sensie i hamuje do innych dziwnych zapędów. Więc zabieram się za sprzątanie, organizowanie tego wszystkiego, bo no szkoda, brakuje mi trochę tego półek, etażerów, żeby to wszystko poukładać odpowiednio, bo tak na podłodze to zajmuje dużą przestrzeń podłogową. Teraz to jest ten etap prac, których nikt nie lubi. Czyli ogólnie został zrobiony ten etap prac, których nikt nie lubi, czyli najbardziej brudna rzecz, rozkręcić, walczyć z wszystkimi śrubami, ściągaczami, coś co się zerwie, uszkodzi, mycie tego, a gdy już to wszystko rozbierzemy na klocki Lego, umyjemy, jest czyste i można dotykać rączkami bez rękawic, to już etap jest przyjemny, bo wtedy można mierzyć, układać, składać, pasować. No więc jeszcze zostało szorowanie seksowną szczoteczką. Tak, taką znalazłem.
i wyjdzie dopiero wtedy po oczyszczeniu tego wszystkiego, czy są jakieś pęknięcia, będzie można pomierzyć, zeskrobać starą podkładkę spod cylindra. O, więc jeszcze trochę czasu brudnej roboty czeka. Dobra, organoleptyczny test łożysk, sprawdzanie. Słychać szum, łożyska szumią, mają luz. Łożyska wału. To akurat nie. Łożysko kolejne, to jest łożysko wałka zdawczego. Też łożysko sprzęgła bodajże. Wiadomo, że teraz słychać szum, bo zostały umyte, ale czuć luzy. One kwalifikują się do wymiany. Uszczelniacze wszystkie też, zostają tylko łożyska igiełkowe w karterach od wałków biegowych i to wszystko. Połówki silnika umyte w miarę możliwości, kuwetka, środki czyszczące, nie mam sprężarki, żeby tego wydmuchać. A przy takich pracach, nawet jeżeli to mają być prace po prostu charytatywne, no to też zużywamy dużo papieru, ręcznika, dużo czyścika, różnej chemii, różnego mycia. Zwłaszcza jest to skomplikowane w garażu, gdy nie mamy wody bieżącej i trzeba w takich baniakach to wszystko nosić. Więc co mamy na tą chwilę? Jest czysty karter i tu widać te pęknięcie, które mi nie daje spokoju, bo jest wzdłuż gwintu. Niby jest na... No to jest takie pęknięcie, że tam nie upchnę żadnego kleju w te pęknięcie, bo jest za wąskie. No i to mnie blokuje w tej chwili, bo o ile sam stan karterów w środku jest bardzo fajny, widać możliwe, że nie był rozbierany. Trudno mi stwierdzić, masa była, może to fabryczna, wał wygląda w sumie na taki fabryczny, że był. Możliwe, że nie był rozbierany, może się mylę, może nie. Tego nie wiem, trudno mi to teraz ustalić. Natomiast same kartery, same połówki silnika nie są w żaden sposób zmasakrowane. Wszystkie gniazda łożysk, to wszystko pasuje. Tutaj widać, że jest wszystko ok, nic tutaj nie wciągnęło, nic nie porysowało. Więc poza tymi paroma śrubami, co się nie chciały odkręcić, to jest tylko wymiana śrub, wymiana wału, wymiana łożysk, skrzynia biegów też, jak przeglądałem, jest w dobrym stanie, wszystko chodziło. Więc największą usterką w tym momencie to nie jest sam wał, tylko pęknięty karter, jak się okazuje. Nie wiem po prostu, jak do tego doszło, bo dokręcając zbyt mocno śrubę, teoretycznie powinniśmy ukręcić gwint, a nie spowodować pęknięcie w karterze. I to pęknięcie w karterze kwalifikuje to samo sytuację, czyli rozbiórka totalna silnika do spawania, do klejenia, do czegokolwiek, bo nie da się tego zakleić, gdy silnik jest złożony, bo jest tam pełno oleju tego wszystkiego i klej by się nie trzymał, spawanie też by nie wchodziło w grę za bardzo, więc tego typu usterka kwalifikuje wyciągnięcie silnik z ramy i prawdopodobnie rozbiórka, tak jak do tego momentu, żeby zespawać, więc w zasadzie mamy dwie usterki, z powodu którego ten silnik tutaj jest rozebrany. Wał i zatarty cylinder z tłokiem, no to jest, jak to mówią, nieopłacalne robić dół silnika, bo jak widać sporo bardzo trzeba czasu poświęcić, zamawiać części, szukać tych części, bo jednak to jest już wiekowa maszyna, niezbyt, niby jest popularna, ale jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne części, no wał, to wszystko można dostać, łożysko, uszczelniacze, ale jakieś takie inne, na przykład ośka do zmiany biegów, coś takiego już nie ma fabrycznych, trzeba szukać używanych, jest skrzywiona, nie wiadomo jaki koszt, bo to używane części, rynek rządzi się swoimi prawami. I teraz jest kwestia, co z tym karterem zrobić, bo kupno używanych karterów to jest dość spory wydatek i nigdy nie ma pewności, czy tam nie jest nic ukręcone. Te kartery są fajne, tylko trzeba to moim zdaniem spróbować pospawać i przegwintować od nowa. I tutaj też jest kanalik właśnie w połowie gwintu.
kanalik olejowy do spuszczania oleju z pokrywy z części od sprzęgła. Nie jest to wielka rzecz, ale przy spuszczaniu oleju to jest ważne. Myślałem, żeby to tulejować, czyli po prostu przygwintować troszeczkę większym gwintem, zatulejować, tylko też nie wiem, czy mi to rozwiąże sprawę, bo pęknięcie jest tu i nie wiem, jak głęboko to pęknięcie mi tutaj sięga wzdłuż praktycznie gwintu. Tulejowanie też jest jakimś na to sposobem, natomiast też trzeba znaleźć teraz zakład, który ewentualnie taką tuleję by wytoczył, przegwintował tuleję i po prostu to zrobił, bo w tych warunkach nie mam ani tokarki, ani takiej tulei, więc na tą chwilę największą usterką jest pęknięty karter, bo nie sztuką jest teraz złożyć na nowych częściach cały silnik, a olej przez noc albo przez 2 dni wycieknie. I co się stanie, gdy olej wycieknie przez te 2-3 dni? Będziemy mieli plamę w garażu, to na pewno, ale jak ten silnik jest złożony? Z jednej połówki łożysko idzie do środka i jest smarowane mieszanką, natomiast w drugiej połówce silnika niestety jest tutaj uszczelniacz dany i to łożysko jest smarowane tutaj olejem z skrzyni biegów. Więc brak oleju w skrzyni biegów zatrze nam skrzyni biegów, te łożyska i tutaj będzie się działo niedobrze. No oczywiście ze sprzęgłem, z tym wszystkim, więc nie możemy sobie do końca na to pozwolić w tej konstrukcji, znaczy ogólnie w żadnej, żeby tego oleju nie było. A znowu złożyć cały silnik na gotowo, tyle godzin i pracy i roboty poświęcić, finansów na nowe części, żeby dolewać codziennie, co 2 dni czy raz w tygodniu po prostu olej non stop i pozwolić, żeby to kapało. No to jest trochę bez sensu. Więc na dzisiaj to wszystko. Dalsza rozkmina będzie w trakcie. Teraz zrobię zdjęcia poszczególnych łożysk, części, numerów katalogowych, żeby to móc pozamawiać. Tutaj też jest ciekawostką. Na wale jest taka tuleja dystansowa i jej teoretycznie nie jestem w stanie ściągnąć. Sprawdzałem w karcie katalogowej, taka tuleja istnieje jako tuleja, natomiast wały zamienne mają jakby taki czop wytoczony i tutaj mierzyłem 28 mm, i to by się zgadzało. Nie wiem, w jaki sposób można ją ściągnąć, nie mam takiego ściągacza, nie ma żadnego rowka, żeby to ściągnąć. Próbowałem, już jest poszarpana, więc ta tuleja dystansowa po prostu pracuje wraz z wargami, z uszczelniaczem, więc nie może być poszarpana. Więc cały wał idzie do zamówienia, do wymiany. Dobra, ja Was żegnam, robię porządki i zabieram się za starszą panią, bo też czeka w kolejce. Trzymajcie się, hej, cześć!